Cześć, siemano. Dzisiejszy film zaczniemy sobie inaczej niż zwykle, bo zaczniemy sobie od tego, że zachęcam do wsparcia mojego kanału, choćby nawet subskrypcją, ponieważ tak zauważyłem ze statystyk, że jakieś 75% osób, które ogląda filmy, nadal nie subskrybuje kanału, co za tym idzie troszeczkę blokuje rozwój, blokuje zasięgi. No a wiecie, jeśli chcecie, żeby filmy wychodziły częściej, żeby wychodziły lepsze i wychodziły jak najbardziej ciekawe, no to myślę, że warto odwdzięczyć się tym, aby kanał się rozwijał. Dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij teraz subskrybuj, zostaw łapkę w górę. A teraz przechodzimy sobie do głównego tematu dzisiejszego filmu, a mianowicie tego, jak spakować się na hunta. Oczywiście bardziej zaawansowani gracze raczej tego filmu nie będą potrzebować i sam zdziwiłem się tym, jak często takie pytanie gdzieś tam dostawałem od was, czy w wiadomościach prywatnych, czy gdzieś tam w komentarzach. Przewijał się temat tego, ile run wziąć, ile potionów wziąć, ile mastermindów, jaki ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. O ile jeśli chodzi o ekwipunek, no to raczej tutaj nie będę się w tym filmie za bardzo rozwodził, no bo nie ma to sensu, tak? Bo w zależności od tego, gdzie idziemy expić, jaką mamy profesję, level, jaki mamy dostępny ekwipunek, taki wybieramy. Natomiast jeśli chodzi o suppliesy, czyli potiony, runki, jakieś amulety, ringi i tak dalej, no to już jest inna beczka. No i oczywiście też nie powiem wam tutaj, że weźcie sobie 700 awalanszy, 2000 mana potionów, 30 mastermindów, backpack miteringów, czy backpack jakichś tam amuletów, bo nie ma to większego sensu, ponieważ o ile ja na przykład na moim druidzie jestem w stanie zapakować ponad 2000 potów, 1500 jakichś run, plus jeszcze milion innych rzeczy, no tyle na przykład taki 300, czy 200, czy nawet 500 mag nie będzie w stanie udźwignąć tak dużo ekwipunku ze sobą. Natomiast też nie ma to, może to nie mieć większego sensu, bo dużo tu zależy od tego, czy idziemy expić solo, czy w Team Huncie oraz gdzie idziemy. Dlatego też nie będę tutaj dzisiaj mówił o rodzaju runek, które powinniście ze sobą zabrać. Natomiast pokażę wam, jak sobie mniej więcej wyestymować, ile powinniście mieć czego na danym huncie. Oczywiście idąc pierwszy raz na jakąś miejscówkę, raczej ciężko wam będzie to określić. Natomiast w momencie, kiedy idziecie już po raz kolejny, no to przynajmniej po pierwszym razem warto odpalić sobie coś takiego, co nazywa się Supply Analyzer. Oczywiście znajduje on się tutaj w Analytic Selectorze. Macie coś takiego jak Supply Analyzer. Możecie sobie go odpalić i wtedy powinno wam się pokazać takie okienko, jak teraz widzicie u mnie na ekranie. I co my tutaj tak naprawdę widzimy? Oczywiście widzicie gold value i gold per hour. Gold value, ta wartość pokazuje wam, ile kosztowały zasoby, które już zużyliście, czyli jeśli wypijecie jakiegoś potiona, jak zobaczycie, teraz ja użyję ucha i ten gold value się zwiększył o wartość tego ucha. Natomiast per hour, no to tutaj wylicza wam ilość zasobów, które zużyliście w ciągu ostatniej godziny. I ta wartość jest bardziej tutaj istotna. O ile sama cena tych zasobów nie jest tak ważna, bo no ile zwastujecie, tyle zwastujecie, tak? I tak ostatecznie balans będzie się zgadzał wam w Analyzerze. Natomiast poniżej widzicie, jakich zasobów ile użyliście w ciągu ostatniej godziny. Jak widzicie, ja użyłem 4 krzaczki, 2 uchy, jednego awalansza, jednego masterminda i jednego potiona. Oczywiście, jeśli teraz bym sobie przyspamował jakimiś potionkami, no to jak widzicie, będą mi się naliczać tutaj kolejne zasoby, które zużywam. No i taka sesja, nawet już z 15 minut, jeśli będziecie mieć taką statystykę, będziecie już w jakiś tam stopniu w stanie powiedzieć, ile takich zasobów potrzebujecie. Natomiast tak naprawdę, jeśli sobie zrobicie godzinnego hunta, bez jakichś przerw i tak dalej,
I po godzinnym huncie będziecie widzieć, ile zużyliście uchów, ile zużyliście awalanszy, mana potionów, amuletów, ringów i tak dalej. Więc po takiej jednej sesji już macie obraz tego, ile czego powinniście spakować, żeby po prostu nie mieć tego za mało, a jednocześnie, żeby nie mieć tego za dużo, no bo jeśli idziecie gdzieś expić solo, zbieracie lota, no to zwłaszcza na profesjach magicznych będzie wam zależało na tym, żeby zostawić sobie jak najwięcej wolnego kapa, żeby móc tego lota zbierać, ponieważ wiadomo, jeśli zapakujecie się w nie wiadomo jak dużą ilość manasów czy run, potem się okaże, że i tak większości tego nie zużyjecie, bo na przykład na takim baszmu, kiedy chodziłem na 600 czy 700 levelu, no to i tak po 35 minutach maksymalnie musiałem iść na refill, bo po prostu nie miałem już kapa na lota, więc bardziej chodzi tu o to, żebyście byli w stanie zapakować się, zwłaszcza jeśli idziecie solo, na taką ilość po prostu zasobów, żeby wystarczyło wam na tyle, na ile tam pójdziecie, ewentualnie na tyle, na ile pozwoli wam zostać tam cap. Tak samo jeśli idziecie na Team Hunt, no i idziecie na przykład na 2 godzinki, no to już macie świadomość, ile mniej więcej tych zasobów będziecie potrzebować, ile tego załadować, żeby nie musieć nagle w połowie hunta biec na refill. Oczywiście ja osobiście zazwyczaj pakuję się do pełna w razie gdybym chciał zostać na huncie dłużej. Oczywiście mówię tutaj o team huncie. Natomiast jeśli idę solo, no to zawsze pakuję się mniej więcej na tyle, na ile wiem, że po prostu na tyle kapa mi wystarczy, żeby zbierać lota. Dzięki temu maksymalizuję sobie to, no bo wiadomo, biegać co chwilę do depo to jest strata czasu, nie ma sensu. Też na bardziej zatłoczonych serwerach to sami wiecie, że jak wyjdziecie z respa, to już możecie się do niego znowu nie dopchać, więc nie ma co też za dużo tych supli zabierać. A tutaj w łatwy sposób, dzięki Supply Analyzerowi, jesteście w stanie sobie policzyć, ile tak naprawdę zużywacie run w godzinę, więc wtedy łatwo sobie możecie pomnożyć, ile zużyjecie w 2, 3, 4 godziny. Oczywiście spakowanie się na 4 godziny to już raczej abstrakcja, bo chyba nigdy mi się nie udało. Na 3 to było maksimum, na ile udało mi się spakować magiem, nawet mając imbu na kapa. No ale chodziło tu bardziej o taki przykład. Tak jak mówiłem na początku, jest to bardziej filmik i taka krótka podpowiedź dla mniej doświadczonych graczy, dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z TB-ką, czy też po prostu nawet nie wiedzieli, że coś takiego jest i zawsze pakowali się na oko, a jak to mówią na oko, to chłop w szpitalu umarł, no i potem brakowało im run, albo brakowało im potów, albo coś innego im się kończyło. No oczywiście wiadomo, jeśli chodzi o amulety, no to nie jest to tutaj jakąś tam średnią możemy wyciągnąć, no bo też zależy, jeśli chodzi o amulety, które na przykład mają ilość staków, jak dużo tych hitów na przykład od potworów dostaniemy. Natomiast wiadomo, jeśli chodzi o czas, no to amulety, które trwają ileś tam, no to tutaj już raczej nie ma większego problemu z policzeniem tego, ile ich potrzebujemy. No i dobrze, na dzisiaj myślę, że to jest wszystko. W końcu udało mi się nakręcić w miarę krótki film. Mam nadzieję, że powiedziałem to w miarę przejrzyście i każdy zrozumiał, o co tak naprawdę chodzi. Ja dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy, zapraszam na streamy na Twitchu. No i oczywiście życzę powodzenia w nadchodzących huntach. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia.